Witajcie! W tym ostatnim już odcinku z chorwackiej serii mamy gratkę dla miłośników morza, błękitnych plaż i zapierających dech w piersi widoków, bowiem zabierzemy Was w cudowny rejs do dwóch niesamowitych parków, bez których pobyt w okolicach Zadaru moim zdaniem nie byłby kompletny. Pierwszym z nich będzie Park Narodowy Kornati, czyli archipelag dziesiątek uroczych wysp, położony zaledwie kawałek na południe od Zadaru. Opowiemy Wam, jak wyglądał nasz rejs, gdzie go zabukowaliśmy i oczywiście, ile nas to kosztowało. Ale przede wszystkim pokażemy najbardziej błękitną z plaż, jaką widzieliśmy podczas naszego całego pobytu w Chorwacji, czyli plażą Lojena. Drugim z kolei będzie Park Krajobrazowy Telaščica. Tam pokażemy Wam lokalny fenomen, czyli słone jezioro o niezwykle kontrastowym kolorze oraz strzeliste klify, na widok których szczęka po prostu opada. W międzyczasie rzecz jasna nie zabraknie nutki poszukiwaczy przygód, pysznych lodów, wygłupów, syrenowania i na sam koniec pięknego zachodu słońca. No to co? Zaczynajmy! Jesteśmy właśnie na rejsie, płyniemy sobie na Kornati. Bilety po 60 €. W cenie mamy śniadanie i lunch oraz dwa przystanki. Na pewno na wyspie Długi Otok na takiej przepięknej plaży, a następnie do National Park of Telaščica. Wycieczkę zabukowaliśmy online za pośrednictwem strony Crowonder. I za 60 € za osobę otrzymaliśmy rejs do dwóch parków z dwoma dłuższymi postojami, śniadanie i lunch, napoje oraz bilety wstępu do parków. Co zauważcie, często nie jest wliczone w cenę wycieczki, więc sprawdzając oferty czytajcie uważnie i do końca, żeby uniknąć niespodziewanych kosztów. Wzięłam też drona, więc postaram się przelecieć od góry i pokazać Wam, jak to się prezentuje. Także dzisiaj zapowiada się dzień na wodzie, mamy przepiękną pogodę, spokojna woda, także będzie ekstra. Ruszamy. W skład Parku Narodowego Kornati wchodzi aż 89 górzystych wysepek, a jeśli doliczymy do tego każdy wystający z wody kawałeczek lądu, to będzie ich aż 147. Długość archipelagu to około 50 km, a łączna powierzchnia wysp to blisko 70 km². Jak możecie tutaj zauważyć, porastająca wyspy roślinność jest bardzo skromna, ale myślę, że błękit wody wynagradza nam to z dużą nawiązką. A oto satysfakcjonująco otwierający się napój Cedevita, nasz przesłodki kompan podróży, stado mew, które zdecydowało się nam przez moment potowarzyszyć, wysepki archipelagu, a my tymczasem Właśnie docieramy na nasz pierwszy spot. Mamy teraz postój na plaży Lojena, jedyna piaszczysta plaża tutaj na Kornati, także lecimy na swim do wody, już dopływamy, wygląda super. Naszym pierwszym przystankiem będzie wyspa Levranka i jej niesamowita plaża Lojena. Miejsce to położone jest tuż u podnóża największej z wysp, czyli Kornati, i po prostu zachwyca swoją urodą. Za moment pokażę Wam to miejsce w całej okazałości, ale ostrzegam, jest tak piękne, że grozi natychmiastowym bukowaniem biletów do Chorwacji. No dobra, cymujemy, krótki spacer ścieżką na drugą stronę wyspy. Po drodze mijamy dwa domy, bo więcej tutaj nie ma, i po kilku minutach docieramy do raju. Delikatne kamieniste wejście, sporo ludzi przy brzegu, a kilka metrów dalej piasek delikatny niczym puszek i w końcu wolna przestrzeń, gdzie możemy swobodnie posyrenować. No i ten kolor wody. Tego to chyba nawet nie jestem w stanie opisać słowami. Najcudowniejszy odcień błękitu. No to skoro była mowa o syrenowaniu, to wskakujemy pod wodę. Thousand times, you forgot your name.
Chyba już wiecie, dlaczego Lojena skradła moje serce. Ponad godzinka minęła, więc wracamy na łódź i płyniemy dalej. Po powrocie od razu dostajemy lunch. Mieliśmy do wyboru rybę albo makaron, nie? Zdobyliśmy do drugiego stopu naszego rejsu. Idziemy na to słone jezioro Salt Lake. Także ścieżką trochę prosto w górę i zaraz dotrzemy. Idziemy trochę popływać. No i oczywiście podronować, ale się będzie dało. No i oto jesteśmy w Parku Przyrody Telaszica, który pełen jest przeciwieństw. Z jednej strony mamy tu spokojne i malownicze plaże, a z drugiej dzikie i strome klify. Część obszaru pokrywają tu gaje oliwne, a pozostałą gołe skały. Wizytówką Telaszicy są monumentalne strome klify, spadające wprost do morza i osiągające wysokość do nawet 161 metrów. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem parku jest jego słone jezioro Mir, na które właśnie idziemy. Już na horyzoncie widać słone jezioro i z tego, co pani powiedziała, woda ma 29 stopni, więc czas na wannę. No płasko wygląda jak jezioro, ale potem polecę do góry i zobaczymy, czy rzeczywiście jest takie zielone, jak widziałam na internecie. Idziemy się kąpać, co? Mhm. Dobra, popływane, woda rzeczywiście ciepła. Lecę oblecieć okolice dronem i idziemy do morza. Położone w południowo-zachodniej części parku jezioro jest długie na 900, szerokie na 300 i głębokie na 6 metrów. Co ciekawe, stężenie soli w jeziorze jest wyższe niż w otaczającym go morzu, a wynika to z faktu, że wymiana wody jest w nim bardzo ograniczona, a część z niej stale wyparowuje. Z powodu bardzo dużego zasolenia bioróżnorodność występujących w nim stworzeń jest oczywiście bardzo mała, a temperatura wody w sezonie sięga, uwaga, aż 33 stopni. No to czas na kilka kadrów z lotu ptaka. Pływanie w morzu odhaczone, woda kryształ, o wiele lepiej niż w jeziorze. Mamy jeszcze 20 minut czasu wolnego, więc idziemy zobaczyć viewpoint oddalony 300 metrów stąd i zobaczymy, czy będzie widać z tej perspektywy te klify. No to co, let's go! Mój stary zapindala przede mną. Chyba mam je dosyć, bo ucieka. Proszę Państwa, jeszcze parę metrów. Oczywiście profesjonalne buty hikingowe, jak zawsze. No i mamy też oczywiście viewpointik z drugiej strony, zobaczcie. Sztosik, co? Już po rejsie, było super, wszystko zaliczone, plaża Lojena chyba najlepsza tutaj podczas całego wyjazdu, chociaż było dużo bardzo ładnych. No, a my teraz idziemy na te najlepsze lody w Zadarze po raz drugi. Dzisiaj wleciało Maxi King. Lasagna.
Oglądamy sobie zachód i nagle zobaczyliśmy jakieś garby wystające z wody i ryby pływają całą rodziną i czekam aż wrócą z powrotem, to Wam pokażę jakieś śmieszne. Zajdź z tego, Macia. No i tym pięknym akcentem kończymy nasze wspaniałe wakacje w Chorwacji, do której z pewnością jeszcze nie raz wrócimy. Jeżeli nie śledziliście naszej wyprawy od początku, to pozwólcie, że przypomnę Wam pokrótce, jakie miejsca i atrakcje znalazły się w naszym planie podróży. Na początku zwiedziliśmy Split i jego stare miasto. Popłynęliśmy w rejs na Blue Lagoon oraz wybraliśmy się na pełną atrakcję wycieczkę do wspaniałej i malowniczej miejscowości Omiś. W drugim odcinku zabraliśmy Was na wyspę Brać, gdzie odwiedziliśmy fenomenalną plażę z Zlatni Rat oraz jeszcze wspanialsze odosobnione miejscówki na uboczu. Po naładowaniu baterii wyszaleliśmy się na parku wodnym, a tuż przed tym miałam przyjemność odkrywania podwodnego świata tego miejsca. Kolejny odcinek zabrał nas do historycznego Szybenika, uroczego Primostenu, klimatycznego Zadaru i na księżycową wyspę Pag. Nie brakowało tam niesamowitych ujęć z lotu ptaka, uroków starówki, pysznych lodów, syrenowania, wodnych wygłupów i widoków nie z tej ziemi. Następnie wyruszyliśmy w podróż do chorwackiego Must See, czyli Parku Narodowego Jezior Plitwickich, gdzie wybraliśmy się na ponad 18-kilometrową wyprawę wzdłuż trasy K, podczas której pokazywaliśmy Wam najpiękniejsze miejsca tego parku. Dzieliliśmy się niezbędnymi wskazówkami i opowiadaliśmy o tym, jak najlepiej zorganizować sobie taki wyjazd na własną rękę. Mam nadzieję, że chorwacka seria przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawiliście łapkę w górę. Być może nawet dołączyliście do subskrypcji mojego kanału i tym samym zostaniecie na dłużej, czekając na filmy z moich kolejnych destynacji, bo w kolejce mam już co najmniej kilka. Dziękuję za wsparcie, pozdrawiam i do zobaczenia już niebawem.